Cześć! Jesień to jest taki czas, kiedy wykopujemy korzenie roślin leczniczych. Dzisiaj będę mówić o szczeci pospolitej, którą posiałam z nasion. Zrobiłam sadzonki, posadziłam tutaj kilka roślin. Dzisiaj będę wykopywać, a to dlatego, że chcę pomóc moim stawom i moim kościom i może jakimś nerwobólom też, które idą od kręgosłupa, bo to zioło lecznicze właśnie w taki sposób pomaga. Pomaga na nerwobóle, pozwala uleczyć kości, stawy, więzadła i jest także stosowane w leczeniu boreliozy. Zapraszam na film. Szczeć, którą tu widzicie, to jest roślina posiana tej wiosny i posadzona też wiosną. Szczeć jest rośliną dwuletnią, także w przyszłym roku wypuściłaby pędy kwiatowe i by powstały takie jakby kwiatostany z nasionami i wtedy możemy siać znowu, ale wtedy korzeń już byłby bezwartościowy, także potrzebujemy roślinę jednoroczną, taką jak tutaj liście. I po prostu na dziko trudno jest znaleźć takie rośliny jednoroczne, to jest raczej takie przypadkowe, gdzie się wysiewają i dlatego właśnie stworzyłam sobie moje własne poletko szczeci, żeby sobie właśnie zebrać. I właśnie warto jest mieć, jeżeli macie działkę albo ogród, stworzyć sobie takie ziołową taką jakby aptekę dla siebie, poświęcić kawałek ziemi na zioła lecznicze, żeby po prostu sobie pomóc. Ja jako pielęgniarka, która pracuje na oddziale chirurgicznym, gdzie się robi przeszczepy stawów biodrowych i kolanowych, żebym ja się zwracała do ziół, to prawdopodobnie jest dziwne, ale już tak przemyślewałam, że może mnie też czeka przeszczep stawów kolanowych, więc spróbuję temu zapobiec najlepiej jak potrafię. I właśnie to zioło jest dla mnie bardzo ważne. I po prostu teraz wykopię te korzenie i potem Wam pokażę dalej, co z nimi robię. Z tego kopania powiem Wam trochę o szczeci. Jeśli chodzi o boreliozę, to szczeć to znaczy tak jakby powoduje, że bakterie boreliozy wychodzą z swoich kryjówek w ciele. Bakteria boreliozy normalnie zostaje w naszym organizmie przez długi czas i chowa się prawdopodobnie w tkance łącznej, z tego co pamiętam. No i dlatego trudno jest to wyleczyć, bo te wszystkie antybiotyki po prostu nie dostają się do bakterii, bo ona się chowa. A szczeć ma to do siebie, że tak jakby powoduje, że te bakterie wychodzą ze swoich kryjówek i wtedy można zastosować antybiotyk, w którym nawet szczeć jest, żeby zabić te bakterie. No ale w tym momencie, jeśli chodzi o stosowanie szczeci, to musimy być ostrożni, ponieważ jeżeli zaczniemy zabijać bakterie, po angielsku to się nazywa die-off, czyli te wszystkie bakterie umierają i to powoduje taki szok jakby septyczny w organizmie. Wszystkie te produkty rozkładu tych bakterii mogą być toksyczne i możemy mieć bardzo niemiłe objawy takiego właśnie, kiedy organizm próbuje się pozbyć tych substancji toksycznych. To nie jest zbyt przyjemne. To się nazywa reakcja Herzheimera. Także z tym ziołem musimy uważać właśnie z tego powodu i zacząć je przyjmować pomalutku. Jeżeli robimy nalewkę z tego korzenia, to przyjmujemy po jednej kropli. Zaczynamy przyjmować po jednej kropli i pomału, stopniowo zaczynamy to dawkowanie zwiększać. Te korzonki nie są grube, zobaczcie, są takie cienkie. I ja po prostu je najpierw wysuszę, zanim zacznę robić tą nalewkę. W tym momencie idą sobie tutaj i kupujemy
te wszystkie następne. Jeszcze widzę 3 rośliny, które muszę wykopać, czy 4, a to po prostu nie będą dla mnie przydatne w przyszłym roku. Ale być może zostawię sobie jedną na nasiona, żeby powtórzyć ten sam proces w przyszłym roku, przyszłej wiosny, żeby mieć tak jakby zioło na przyszłość. Oglądałam kilka filmów na YouTubie, zanim właśnie się zainteresowałam tym ziołem. Był dzielarz ze Stanów Zjednoczonych, właśnie mówił, jak jechał sobie i zobaczył rosnącą szczeć gdzieś w rowie, kwitnącą. No i się zainteresował, bo nie wiedział, co to jest za roślina. I jechał w samochodzie z jakimś biologiem, który też nie wiedział, co to jest za roślina. I on miał taką silną, taki jakby silny ciąg do tego, że to jest ważna roślina i on musi się dowiedzieć, co to jest. No i właśnie zrobił rozpoznanie i się okazało, że jest to szczeć. I zebrał korzenie, czy tam wyhodował i zebrał korzenie. W każdym razie, jak sobie zrobił nalewkę, to właśnie ją przeciskał, tam obcedzał, już była gotowa. I wtedy, ponieważ on był zielarzem, przyszła do niego klientka i się zapytała, czy ma coś na nerwobóle. I on tak pomyślał, no tak, no właśnie mam tą szczeć, właśnie zrobiłem nalewkę. No i dał tej kobiecie właśnie tą nalewkę, która bardzo, bardzo, bardzo jej pomogła. Bo to zioło nie tylko łagodzi objawy, ale tak faktycznie to leczy tkankę kostną, tkankę łączną stawów. No i w sumie dla mnie to jest cud, bo nawet leki, nie ma takich leków, które by leczyły kości i stawy. Jeżeli ktoś ma osteoporozę, to dostaje witaminę D, dostaje wapń w tabletkach i to na tyle. A to tak naprawdę, jeżeli ktoś ma zaawansowaną osteoporozę, to nie pomaga. Być może zapobiega, ale kość nie jest zrobiona tylko z wapnia. Tam jest fosfor, różne rzeczy, różne pierwiastki są w kości, także to nie tylko wapno. Kiedyś też miałam klientkę, która miała bardzo poważną osteoporozę i zrobiłam właśnie mój research. No i nawet pierwiastki takie jak strąd są ważne w budowie kości i także pomagają. No i ten zielarz też tak opowiadał, że kiedyś miał klientkę z MS, czyli ze stwardnieniem rozsianym, i ona też bardzo cierpiała i też jej właśnie polecił szczeć i bardzo, bardzo jej to pomogło. Oczywiście nie wyleczyło MS, czyli stwardnienia rozsianego, tylko pomogło w symptomach bólowych, tak jakby, bo MS to jest choroba autoimmunologiczna. To na inne rzeczy trzeba zwracać uwagę, ale szczeć, z tego co czytałam, oglądałam, brzmi niezwykle i chcę się przekonać na własnej skórze, co będę czuła, czy mi pomoże, czy nie, bo tak jest najlepiej. I najlepiej właśnie jest, kiedy mamy własne zioła i mamy pewność, że to, co robimy, będzie świeże, że zioła są świeże i że nie są zanieczyszczone niczym. Także najlepszy pomysł właśnie, jeżeli mamy taką możliwość, to jest, żeby zrobić własne preparaty ziołowe. To jest moje zdanie przynajmniej i tak robię już wiele lat i doświadczyłam tego na własnej skórze, że moje własne preparaty są naprawdę lepsze. Tak jak na przykład tego lata robiłam nalewkę z jeżówki, z kwiatów i z liści jeżówki świeżych. I o Boże, za każdym razem jak mnie coś bierze, to biorę sobie łyżeczkę tej nalewki z jeżówki purpurowej. Wszystko mija i tak samo mój mąż. Także
Po prostu trzeba zalać kwiaty jeżówki wódką, potrzymać przez miesiąc, odcedzić i popijać, jak mamy pierwsze objawy jakiegoś przeziębienia. A teraz tutaj wszyscy znowu mają COVID-a, moje koleżanki, a ja jeszcze nigdy nie miałam COVID-a. Proszę, takie korzonki prawdopodobnie będą łatwe do przetworzenia, bo zanim wysuszymy te korzonki, to trzeba je rozdrobnić i te wyglądają na to, że będą łatwe do rozdrobnienia. Liście pójdą na kompost. No i właśnie ten zielarz też opowiadał, że zioła swoim wyglądem mówią nam o swoich właściwościach. Te liście mają takie wystające jakby szpikulce malutkie i to wygląda jak kręgosłup. Z tej strony są dosyć gładkie, a pod spodem mają takie igiełki. Także mówi nam, że prawdopodobnie będzie dobre dla kręgosłupa. Ale nie liście są ziołem leczniczym, tylko właśnie korzeń. Tutaj poobcinałam te korzenie od liści. No i zanim je zabiorę do domu, to sobie je trochę umyję, żeby nie przywozić tej całej ziemi do kuchni. No i następnym krokiem będzie ponowne umycie w domu, pokrojenie i włożenie do suszarki elektrycznej o tej porze roku. I zawsze korzenie najlepiej wkładać do jakiegoś dehydratora czy suszarki, czy coś takiego, bo korzeń długo schnie, dlatego musimy go rozdrobnić. I tak umyty korzeń szczeci po prostu musimy rozdrobnić. Myślę, że będzie dobrze w plasterkach. Oczywiście nie obieramy żadnej skórki, wszystko tu jest ważne. Można pewnie go zetrzeć na tarce też, żeby była większa powierzchnia. I zaraz będziemy wkładać do suszarki. Te małe korzenie też. I oczywiście mam więcej, ale pokażę Wam na jednym. Tak jakbyśmy kroili pietruszkę. Tutaj widzicie, korzeń szczeci już jest w suszarce. No i teraz włączamy. Ustawiamy temperaturę na nie więcej niż 40 stopni. Tak jak tutaj. Zobaczymy. Może to potrwa z dzień lub dwa. W części drugiej tego filmu pokażę Wam, jak robię nalewkę. Pa!